Obie mają podobny deptak wzdłuż wybrzeża, niedaleko portów. No, nie oszukujmy się, jest gorszej jakości. O, jaki ładny gołąb. Jaki ma kolor jak te deseczki, praktycznie taki lekko brązowaty był, jasny brąz. Nie znam się tak na kolorach. W każdym razie, co to ja mówiłem? Aha, jest też deptak, podobnie jak w Alicante. No ale taki trochę gorszej jakości. Dechy trzaskają. Mniej odnowiony. Fajnie, że jest oczywiście. Ale na razie z mojej perspektywy to jednak jest mniej zadbany i trochę tańszy kierunek. Są tutaj piękne miejsca, ale jednak to nie to, czego ja szukam. Alicante o wiele bardziej mnie kupiło. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj wygląda na zamknięte w większości, ale tu chyba by był jakiś taki ala ryneczek stragany jak ten na przykład z ciuszkami. Ale chyba się dopiero otwierają albo w ogóle dzisiaj nie będą się otwierać. Ale nie jest źle, jest bardzo ładna Torrevieja. I widać, że inwestują w nią teraz pieniądze. Jest dużo rzeczy odnawianych i polepszanych, więc myślę, że w krótkim czasie tu się zrobi naprawdę pięknie. Ale na razie troszeczkę mają do roboty. O, jaki fajny wodospad. To jest świetne. Na razie mają trochę do roboty. No, nawet kostka wszędzie jest taka wypękana. I wymaga to trochę roboty. Też troszkę jest dziwnie, bo ja zacząłem od jednak sąsiedniego miasta, więc teraz na inne będę patrzył przez pryzmat tamtego. A tak to bym pewnie miał inne wrażenia, jakbym przyjechał od razu tutaj, pierwszorzędnie. Aczkolwiek no nie mogę nic zarzucić za bardzo temu miastu, z wyjątkiem tego, że musi trochę zadbać o siebie. Bo ogólnie widzę, że jest bardzo piękne, z potencjałem. Dużo miejsc, gdzie można wyjść. Pogoda, jak to wszędzie, dopisuje w tym kraju. Są też niektóre bardzo ładne, fajne budynki. W tej strefie swego czasu widziałem jakieś apartamenty na sprzedaż. Gdzieś w tych blokach. Może też w głąb tam. Zobaczymy, jak ta część wygląda. Park wydaje się całkiem w porządku. Jakiś pan właśnie przycina trawkę. Fajny widok na port. Kolejne dwie plaże tu są. Podoba mi się, jak blisko są te jakby restauracyjki do wody. Ale to chyba dlatego, że to jest taka zatoka i się nie boją, że im tutaj fale coś zaleją i rozwalą. Bo ogólnie budynki są też bardzo blisko tej wody. Jak widać, za mną są tuż. O, a woda jest tu. Więc naprawdę jest blisko od siebie. Dość fajna ta strefa tutaj, taka spokojna, cicha. Trochę miłości i dobrej ręki przyłożyć i naprawdę fajne miejsce turystyczne by z tego wyszło.
A ja mądry zostawiłem kurtkę na krześle powieszoną w jednym z miejsc, w którym byłem na śniadanie. No i co? Została tam, jestem bez kurtki. Całe szczęście nic tam ważnego nie miałem po kieszeniach pochowane. Jest w miarę blisko od miejsca, gdzie samochód mój stoi. Więc mam cichą nadzieję, że jak będę szedł do samochodu, to tam zajdę. No i że po prostu obsługa przechowała mi tą kurtkę gdzieś tam. Jak jakiś inny klient się na nią nie pokusi, to pewnie tak będzie. Także jest w porządku. Nie ma co panikować na zapas. Tu się i tak kurtka za mocno nie przyda. Wziąłem ją w razie czego, gdyby miały być jakieś deszcze. Ale z tego co widzę, to pogoda jest taka, że deszczy nie będzie. Codziennie się ładnie rozpogadza. Jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie sobie można zjeść z widokiem na morze. Też ludzie robią sobie jakiś fitness na zewnątrz często, tak jak tutaj. Właśnie się za to zabierają. Także całkiem sympatycznie. Znalazłem jakiś park. Był mi po drodze tam, gdzie idę i no, jest w porządku. Dużo iglastych widzę drzew. Ja się muszę jakoś dostać za tą autostradę na drugą stronę. Także może mi trochę zająć poszukanie miejsca. O, tu będzie przejście, jak sądzę. A, widzicie, wszędzie takie są bazgroły. Wręcz na potęgę tutaj. Kocura wypatrzyłem. Może go nie spłoszę. Jaki ma dobry słuch. Już mnie zauważył. Kci, kci, kci. Hej, cześć. Oj, jak się mnie przestraszył, jak uciekł od razu na drzewo. Po co ta panika, koteł? Cześć. Nie będę go straszył. Już on tu zawał przechodzi, a sobie się fajnie na słonku wygrzewał. Mi się wcale nie wydaje. W takim miejscu kurnik.
na śmieciowisku. Autentycznie. W tym O, tu są bez kitu jakieś kurki i koguty. Ale numer. Kto by pomyślał, że w takim miejscu. Trochę w śmieciowisku siedzą, ale nieźle. Dzikusy jakie. Nie będę podchodził, bo mnie jeszcze zaraz pogoni kogut. A one się tam przedostały jakoś. Ogólnie tutaj są chyba siatką odgrodzone i mają jakiś swój wybieg. Tu widzę, że jeden sobie się wygrzewa. Jakieś bagnisko po drodze znalazłem. Jak widać też i śmieci nie brakuje. W takich miejscach już jest syfiarnia i to różnego rodzaju. Tym bardziej odchodzisz na peryferię, tym gorzej. Kolejny dziki. Nie wiem, o co tu chodzi, ale tu najwyraźniej swobodnie hasają sobie takie w różnych miejscach. Kukuryku. Często mają takie kolorowe kafelki, czy to jakaś glazura wtopiona w beton, albo ławki takim czymś wyłożone. I nie tylko tutaj w Torrevieja, widziałem też to w okolicach Alicante na ławkach na przykład. Chyba tak koloryzują troszeczkę miasto. Tu gdzie teraz jestem, to jest takie potencjalne, no już jakaś tam obrzeżna strefa centrum, z naciskiem na słowa obrzeżna. Ale ono chyba za duże nie jest, to centrum i tak. Będę trochę więcej sklepów różnych, uliczka prowadząca. Tam zaraz prosto i po lewej gdzieś powinno być coś, co się nazywa Plaza de la Constitución. Nie jestem pewny do końca co to. Ale rzucimy okiem. Bo i tak muszę iść tędy, żeby jak Bóg da, to kurtkę odzyskać. Także zobaczymy. To jest Plaza de la Constitución. Z jakimś fajnym zameczkiem z tyłu. Bądź budyneczkiem. O, takie kolory wybrali. Czarno-pomarańczowe kafelki wszędzie. No, te centralne tereny nie są złe. Jest fajnie. Też zadbane. Tutaj by był ich zegar miejski, czyli to jakiś ważniejszy budynek, jak sądzę. Ktoś wie co to można się przypucować. Chociaż ja pewnie i tak później sobie sprawdzę na mapie. Albo nawet tutaj, bo jest jakaś wywieszka.
zbudowany w 1844 roku na fundamentach jakiejś o wiele starszej świątyni, która była wzniesiona w 1789 i zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi w 1829. Mamy neoklasyczny styl z tradycyjnym latyńskim stylem w środku, pokryte kopułą z małymi oknami, centralną nawą i tak dalej. Idę, zajrzę do środka, jeżeli otwarty. O, otwarte. Chrześcijanin powinien pamiętać o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie, że ten krzyż jest pusty. W końcu Jezus zmartwychwstał. I myślę, że to się powinno podkreślać, bo niekiedy niestety ludzie o tym zapominają. No, te centralne części są całkiem fajne. Jest zadbanie, ładnie. Dość nietypowe siedziska i w nietypowych miejscach. Już chyba jestem w miarę niedaleko do... Ojej, tu są porty dopiero. No to jeszcze kawałek dalej. Ejej, się nachodzę dzisiaj. Idę po kurtkę, potem do auta i jadę dalej, bo pieszo tam dojść to troszeczkę będzie za długo, a potem mam samochód, żeby skorzystać. Nie muszę wszędzie dreptać pieszo. W drodze powrotnej będę przechodził z drugiej strony, bo tam był taki deptak, którym szedłem wcześniej. Teraz jestem jakby z drugiej strony tych ławeczek. Widzę, że tu na liściach są różne napisy z rocznikami. Prawdopodobnie jakieś ważne daty, które je tam umieścili. Nie wiem, jakiś dzień niehandlujący dzisiaj, ale te stragany wszystkie nadal pozamykane. No a już nie jest tak wcześnie, jest dość późno. Już mamy koło 12, może 13. A o dziwo dalej wszystko to zamknięte. Dobra. Kurteczka już wzięta. Jak widać czekała na mnie. Już się wypełnia cały brzeg ludzi. Już taka godzina, że korzystają póki mogą. Ja zamierzam powoli do samochodu. Chociaż może jeszcze sobie na kawę wstąpię gdzieś. Przerwa na cheesecake i na kawkę. Dobra, pojedzone, popite. Kawka bardzo dobra. Cheesecake mnie nie zawiódł, bo mam takie
No, wyczulony na to jestem, o tak to powiem. Niestety, ale w moim rodzimym kraju, kochanej Polsce, jak się idzie zjeść serniczek, to on zazwyczaj jest kwaśny. Jest po prostu tak robiony. A czy w Anglii, czy też tutaj w Hiszpanii szczęśliwie, serniczek nie jest kwaśny. Wręcz przeciwnie, są takie składniki używane, że wydobywa z niego całą kremowość, smak i słodycz. I to są me gusta, bym powiedział. Naprawdę dobre. I tak jeszcze myśl mnie naszła, bo byłem w takim kościółku po drodze i tam było napisane, że wcześniej tam jakiś inny kościół stał, ale został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi, a później odbudowany. No i to właśnie jest to słowo klucz, trzęsienie ziemi. Ja nie wiedziałem nawet, że w Hiszpanii są trzęsienia ziemi. To dla mnie coś nowego i to na taką skalę, żeby budynek wyburzyć. Wychodzi na to, że ja jakiś ciemny człowiek, że takich rzeczy nie wiem. Ale z drugiej strony czego oczekiwać od człowieka, który programista, tak? Czyli lepiej znam świat wirtualny niż realny. No ale trzeba to nadrobić. No widzę, że się ludzie rozkładają z towarem. Jakiś handel się zaczyna. O dziwo teraz. Praktycznie 13 godzina. Może nawet trochę po. Myślałem, że zaraz siesta, a tu dopiero biznesy się otwierają. No ciekawe. Ruszamy dalej. Schowam kurtałkę i do boju.